Dzisiaj jesteśmy w Lowlands, a ze mną taka oto whisky, młody smok, jak pisze na opakowaniu You'd never guess, nie odgadniesz co jest w środku. Ta whisky trafiła do mnie troszeczkę przypadkowo. Będąc w branżowym sklepie, szukałem konkretnej whisky z Lowlands. Nie znalazłem jej, ale sprzedawca tego sklepu zaproponował mi właśnie tą whisky i powiedział, że jeśli nie będzie mi smakować, mam ją przywieźć i mu oddać i zwróci mi pieniądze. Co to za whisky? Co to za młody smok? Czy mi smakowała i czy oddałem whisky z powrotem? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy w Lowlands. I zanim przejdę dalej do whisky, krótka historia. 13 czerwca tego roku miałem możliwość być na degustacji whisky z Fesh Ile 2026. Kosztowałem tam 9 whisky z tego roku, z tego festiwalu. Organizatorem tej degustacji był jednocześnie właściciel sklepu, w którym kupiłem tą butelkę. Po samej degustacji każdy z degustujących miał możliwość iść do tego sklepu i kupić jakąś whisky z odpowiednim rabatem. Taki ogólny bonus za to, że braliśmy udział w tej degustacji. Tak na marginesie kupiłem wtedy 2 whisky, między innymi właśnie tego młodego smoka. W sklepie tym szukałem czegoś konkretnego z Lowlands, a dokładnie, praktycznie rzecz biorąc, whisky z tej destylarni. Tutaj mam takiego małego sampla, którego dostałem tydzień wcześniej na festiwalu w Leiden, kiedy to rozmawiałem z niezależnym botlerem właśnie o tej whisky, bo jest to whisky, która wyrwała mnie z butów, która bardzo mi smakowała. 2 whisky smakowały mi tam bardzo. Jedna z nich to właśnie ta whisky, druga to Bruichladdich Rins 14-letni, ale tą whisky kupiłem i że tak powiem moimi wrażeniami na temat tamtej whisky już się podzieliłem z Wami na kanale. No ta whisky będzie dopiero zabutelkowana na początku sierpnia. Jeśli oglądaliście mój film na temat Bruichladdich 14-letniego Rins, to tam są takie urywki właśnie z tego festiwalu, kiedy rozmawiam z tym niezależnym botlerem właśnie o tej whisky i ta whisky tam jest u mnie wtedy w kieliszku. No tak na marginesie. I chciałem kupić coś właśnie z tej destylarni w tym sklepie. Ja wiem, ta historia nie jest krótka, ale chcę się ją z Wami podzielić. I szukałem właśnie jakiejś whisky z tej destylarni w tym sklepie po tym testingu Fesh Ile 2026. I oczywiście rozmawiałem na ten temat z właścicielem, a jednocześnie gospodarzem, który zorganizował ten testing. I on powiedział, że niestety, ale właśnie z tej destylarni aktualnie żadnej whisky nie ma. I potem od razu sięgnął po tą butelkę, dał mi ją i powiedział, że warto ją kupić i że będę bardzo zadowolony, a jeśli ta whisky nie będzie mi smakować, to mogę do niego przyjechać z otwartą butelką, on odkupi tą butelkę za pełną cenę i dostanę pieniądze z powrotem. Tak z ciekawości, tutaj piszę, nawet cena, ta whisky kosztowała niecałe 65 €. Jest to single cask ICS, tym bardziej nie było o czym mówić. Oczywiście kupiłem tą butelkę. No i jak widzicie, butelka została ze mną, połowy już brakuje, butelki nie oddałem. Więc teraz informacje o samej whisky. Jest to whisky zabutelkowana przez niezależnego, małego niezależnego niemieckiego botlera, który się nazywa Draminglatz. Sama ta whisky nazywa się Pitted Lingdaroch Young Dragon. Nie jest to pierwsza whisky od tego botlera, ale jest to nowa seria Rogue No. 1. Nie mylić ze Star Wars. Ale co to jest Pitted Lingdaroch? Nie ma takiej destylarni, ale jest destylarnia, która pod taką nazwą sprzedaje swój torfowy destylat. Jest to Blednoch. Destylarnia z Lowlands Blednoch. Destylarnia, która miała różną historię. Jej najnowsza historia to ponowne uruchomienie produkcji w 2017 roku. Dobrze, wracamy do tej whisky. Ta whisky jest zabutelkowana w mocy beczki. Jest to 60,5% ABV. Oczywiście bez filtracji na zimno, oczywiście bez barwników. Ta whisky ma deklarację wieku. Całe 4 lata. Słuchajcie, więc mam Lowlands. Jeśli chodzi o mnie, rejon, który bardzo, bardzo lubię, ale myślę, że wśród Was niezbyt popularny rejon, ale świetny rejon, Lowlands, mam whisky 4-letnią, czyli mam bardzo młodą whisky i słuchajcie, teraz będzie najlepsze. Jeśli chodzi o maturację, to jest beczka Virgin Oak, czyli mamy Lowlands 4 lata i pełną maturację Virgin Oak.
Myślę, że wielu z Was, patrząc na takie dane na papierze, po prostu przeszłoby obok tej whisky obojętnie. No mi też ta whisky nie rzuciła się w oczy, szczególnie patrząc na etykietę. Z tego, co się dowiedziałem, tego smoka namalowała 13-letnia córka jednego z niezależnych botlerów, no ale to tak na marginesie. Jest to single cask i wyszło w sumie 168 butelek. Czy jestem szczęśliwym właścicielem jednej z tych 168 butelek? Przekonamy się za chwilę. Odnośnie ceny, mówiłem już wcześniej, ta whisky kosztuje około 65 euro. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Pozwoliłem sobie wcześniej nalać tej whisky do 2 kieliszków i mam nadzieję, że nie zapomnę tym razem o tym drugim kieliszku. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na nosie. Jest pięknie, jest cudownie. Jeśli chodzi o torfowość, sam Blednock torfuje swój jęczmień na około 35 ppm. Ja jednak nie znalazłem żadnych oficjalnych danych odnośnie torfowości tego wypustu, ale przypuszczam, że mniej więcej w tych granicach jesteśmy. Piękny, słodki, karmelowy torf. Mnóstwo karmelu, takiego jasnego karmelu. Prawie że polska krówka. I to wszystko jest powiązane z świetnym dębem, słodkim, ciepłym dębem i podbite torfem. Jest tu zapach takiego palonego cukru. Jest i wanilia. Powiedziałbym, że crème brûlée. Jest tu również taki zapach, jakbym miał marshmallows z ogniska. Ten dym przypomina bardziej dym ogniskowy. Mam tu pieczone jabłko i nieco dojrzałej gruszki. Ale taki słodki, karmelowy dym na pierwszym planie. Pięknie. Ta whisky ma 60%, 60,5% ABV. Jak na te procenty i jak na ten Virgin Oak, alkohol świetnie ukryty. To jest 4-letnia whisky w procentowości 60%. Pięknie, normalnie pięknie. Tutaj mam ten dąb na pierwszym planie. Przypomina mi to troszeczkę Laphroaiga, najnowszego Laphroaiga Carchez 2026, ale prawdopodobnie ten film ukaże się wcześniej niż Carchez, dlatego nie będę za bardzo się do tego odnosił. I przypomina mi to troszeczkę na nosie Balechina 17-letniego, który miał pełną maturację w Virgin Oak. Ale ten film ukaże się również później na kanale, ten będzie pierwszy prawdopodobnie, dlatego też nie będę się teraz do tego odnosił i nie będę robił takiego porównania, bo spaliłbym po prostu tamte filmy, moim zdaniem. Ale mam podobne klimaty. Mam bardzo fajny, słodki torf. Mam coś takiego, o czym wspominałem również przy tamtych filmach, taki zapach kory ogrodowej, która jest nagrzana latem w słońcu i która oddaje takie właśnie ciepło i czujemy taki fajny, słodki zapach drewna. Coś takiego odnajduję tutaj. Jest tu również coś takiego kwiatowego, coś z łąki, coś ze świeżej trawy, coś zielonego, czyli odnajduję również tutaj to DNA samego destylatu Blednock. You'd never guess. Tak pisze tutaj na tej etykiecie. I to prawda. Nie wiem, czy wahając tą whisky odgadłbyś, że to jest 4-letnia whisky, która ma ponad 60% ABV, że jest to Lowland i że jest to Virgin Oak. No dobra, może byś odgadł, że tego dębu tu jest sporo. Dobrze, tym razem zrobię inaczej. Nie zapomniałem o drugim kieliszku. Mam tą samą whisky z odrobiną wody tutaj i zanim przejdę do testingu, powącham, jak smakuje ten młody smok z odrobiną wody.
No z odrobiną jak z odrobiną. Chyba troszeczkę więcej tutaj dałem. Mam wrażenie, że przynajmniej jestem na 50% ABV. Jest pięknie, jest dobrze. Fajnie się rozwinęła. Mam więcej samego destylatu z Blednock. Właśnie łąka, kwiaty, gruszka, jabłko. Tutaj powiedziałbym, że bardziej zielone jabłko. O ile tutaj odczuwałem jabłko, takie pieczone jabłko, to tutaj mam zielone jabłko, właśnie zieloną trawę, taką świeżo skoszoną trawę i do tego ten Virgin Oak daje teraz taki świetny karmel, taką kremowość, to ciepłe drewno, tą korę ogrodową. Bardzo fajnie. Mam wrażenie, że jednak tutaj jest nieco wytrawniej, ale również dużo tego karmelu. Troszkę więcej takiej zbożowości teraz, ale fajnie, ale pięknie. To jest kolejna whisky z Virgin Oak, która bardzo mi podchodzi. Ja wiem, jeszcze jej nie skosztowałem, ale to powiem dyplomatycznie, która bardzo podchodzi mi na nosie. Dobrze. Wrócę do kieliszka, gdzie mam młodego smoka bez dodatku wody. Ta jest troszeczkę chłodniejsza teraz na nosie. Na pierwszy niuch była bardziej delikatna. Teraz troszeczkę takich świeżo skoszonej zielonej trawy, taka ułamana gałązka drzewa i ten karmel. Tutaj ten torf jest bardziej na pierwszym planie. Tutaj z odrobiną wody, jak gdyby, odczuwam bardziej sam destylat i DNA destylatu Blednock. Tutaj jednak ten torf jest na pierwszym planie, do tego ten dąb, karmel i te owoce. Pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Dobrze, sprawdźmy, jak jest na języku. Kurczę, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jest pełna, jest kompleksowa, jest oleista, jest gęsta. Ma mnóstwo substancji. Świetny karmel, bardzo karmelowa whisky. Tutaj ten karmel praktycznie jest zrośnięty, jest w takiej symbiozie z tym torfem, z tym dymem. To jest taki ogniskowy dym, słodki, lekki, nie wiem jak go inaczej nazwać, taki miękki, ogniskowy dym o smaku karmelowym. Bardzo fajnie. Mam do tego owoce, mam to pieczone jabłko na języku, troszeczkę gruszki, mam taką kwiatowość, coś z łąki. Na języku nie odczuwam teraz tej zielonej trawy. Bardzo przyjemnie teraz, tak słodowo, leciutko wytrawnie. Oczywiście cały czas również odczuwalny dąb i troszeczkę tanin, ale naprawdę bardzo fajnie. Jak na 4 lata, jak na 60% plus. Po prostu nie uwierzycie, jak ta whisky jest ułożona. Czy czuję, że to jest młoda whisky? Tak, czuję, że to jest młody destylat. Ale czy odczuwam tu jakieś takie fałszywe noty? Absolutnie nie. To piłem już whisky 5, 6 czy 7-letnie, gdzie wyraźnie wyczuwałem metaliczność czy smak grapy. Tutaj mam 4-latka i muszę powiedzieć, że alkohol jest super ukryty, super ułożony. Absolutnie nie odgadłbym tego, że ta whisky ma 4 lata. Czuć, że jest to młodszy destylat. Czuć, że tutaj nie mam 10-letniej whisky, ale akurat tutaj mam wrażenie, że ta młodość jest jak najbardziej argumentem na plus. Ta whisky jest mocna, ta whisky jest pełna i pije się bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobry Lowland. Pięknie, pięknie. Teraz więcej samego destylatu. Cały czas mam ten dąb, słodki dym ogniskowy i karmel, ale teraz bardziej odczuwam sam destylat z Blednock i mam więcej takiej świeżości, kwiatowości, łąki, świeżo skoszonej trawy. I powiem Wam,
że jest to świetnie zbalansowane, że świetnie razem to współgra ze sobą. No słuchajcie, popatrzcie jaki challenge. Mocny alkohol, ponad 60%, 4 lata, do tego Virgin Oak. Czy patrząc na papierze, to nie jest taka whisky, gdzie można powiedzieć, szansa na katastrofę jest bardzo duża, a tutaj naprawdę wszystko ze sobą super współgra. No dobra, czas na drugiego łyka, ale jednak poczekam z drugim łykiem, bo widzę, że zapomniałem znowu o kieliszku, gdzie dodałem odrobinę wody i skosztuję najpierw tej wersji. Jest fajnie, jest dobrze, mnóstwo karmelu, ale mam wrażenie, że mam teraz więcej karmelu niż w wersji bez wody, więcej słodowości i tutaj ten torf jest bardziej taki popiołowy. Powiedziałbym węgiel drzewny. Idzie bardziej w tą stronę. O ile w tym kieliszku bez dodania wody odczuwałem bardziej dym z ogniska, to tutaj mam taki właśnie popiół i węgiel drzewny, tak jak już to powiedziałem zresztą. Jest bardziej wytrawnie i jednak woda wyciągnęła tutaj troszeczkę tanin. Absolutnie nie odczuwam tutaj młodości destylatu. Jak najbardziej destylat tutaj się broni. Jedynie co, jak gdyby ta moc tego Virgin Oak wyszła troszeczkę do góry. Tutaj jest bardziej dębowo. Jeśli ktoś lubi dużo drzewa, dużo drewna, to ta whisky będzie mu jak najbardziej smakowała, a z odrobiną wody tą moc tego dębu będzie można spotęgować. Taka bardziej drewniana, taka bardziej wytrawna wersja, ale bardzo dobra. Wrócę teraz do wersji bez wody. No i zobaczę, jak teraz odbiorę tego Pitted Lyngdaroch przy drugim łyku. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. I na języku podchodzi mi to bardziej niż wersja z wodą. Mam więcej słodyczy, mam więcej karmelu. Oczywiście dąb tutaj jest obecny. Jak najbardziej czuję tutaj ten Virgin Oak, ale jest to bardzo fajny Virgin Oak. Oczywiście nie dla osób, które nie lubią zbyt dużo drzewa w whisky, ale smakuje to właśnie w taki sposób, podobnie jak miałem to w Balechinie 17-letnim, czy w najnowszym Laphroaigu Catches. No nie doczytałem, co to był za Virgin Oak, czy to jest amerykański dąb, czy europejski dąb, czy jak w Laphroaigu francuski Virgin Oak. Bardzo fajna whisky. Bardzo fajny Lowland. Bardzo fajny Pitted Blednoch. No dobrze, to teraz małe porównanie i tak jak wspomniałem wcześniej, nie będę tej whisky niestety porównywał z Laphroaigiem Catches 2026 ani z Balechinem 17-letnim. No tak wyszło, że tamte filmy robiłem wcześniej, a ten, pomimo tego, że jest zrobiony później, ukaże się wcześniej na kanale, a wszystko w związku z tym, że mamy sezon urlopowy i też muszę jakoś zaplanować mój urlop, tym bardziej, że nie będzie mnie ponad 2 tygodnie w domu, więc muszę jakoś ustalić kolejność tych filmów. No i tak właśnie wypada, że ta whisky będzie na kanale wcześniej niż tamte i nie chcę robić teraz tego porównania. Niemniej zrobię malutkie porównanie po prostu z Blednoch Winają. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem i pozostaliśmy w Lowlands, pozostaliśmy w destylarni Blednoch. Po mojej lewej stronie Lyngdaroch, jest to niezależnie zabutelkowany torfowy Blednoch. Po mojej prawej stronie korężowy Blednoch, podstawa korężu, czyli Winaja. Ze mną wersja nieco starsza, to znaczy nie najnowsza, i zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie zainteresowani tą whisky, a polecam, tym bardziej, że widziałem ją teraz w promocji nawet za 35 euro, normalnie kosztuje pomiędzy 40 a 50, choćby dla samej butelki warto ją kupić. To takie déjà vu z mojego filmu na temat tej whisky. Odnośnie tej butelki, co chciałem powiedzieć, ta moja whisky jest zabutelkowana w mocy 46,7% ABV,
Najnowszy Blednock, nie wiem dlaczego to zrobili, no nie wiem, zszedł troszeczkę z procentowością na 43,4% ABV. No i nie wiem, czemu zeszli z procentowością. Oczywiście jak nie wiemy dlaczego, to prawdopodobnie chodzi o sprawy finansowe. No szkoda, 46,7 jak najbardziej. Dlatego też, jeśli będziecie reflektować na tą butelkę, to zwróćcie uwagę na procentowość tej whisky. Polecam po prostu wersję 46,7. Co prawda nie miałem możliwości pić tej 43,4, ale skoro mam zapłacić to samo, to wolę te 3% więcej ABV. Jeśli chodzi o ten wypust, oczywiście bez filtracji na zimno, oczywiście bez barwników. Tutaj mamy sherry i bourbon i zarówno sherry, jak i bourbon jest to pełna maturacja i jest to first fill. Niestety nie wiem, ile mamy tutaj beczek po sherry, ile po bourbonie, niemniej jest to maturacja zarówno w sherry, jak i w bourbonie. W mojej prawej ręce Blednock Vinaya. Sprawdźmy, jak jest na nosie. Jest pięknie, naprawdę, jest łąka, są kwiaty. Mam świeżo skoszoną trawę, ale mam również coś takiego, no nie wiem, kojarzy mi się to troszeczkę z dzieciństwem. No nie wiem, w paru domostwach, czy w domach, które odwiedzałem, nie wiem dlaczego, ale trzymało się taki susz z kwiatów, takie suszone kwiaty. Nawet wiem, jak one wyglądały, ale nie będę się starał teraz tego opisywać. I jakoś te suszone kwiaty miały taki specyficzny zapach i coś takiego odnajduję tutaj. No tutaj mam więcej jasnych owoców. Mam zielone jabłko. Mam nieco gruszki. Mam tutaj skórkę z cytryny. Więcej cytrusów. Bardzo fajny dąb. Ta whisky jest to whisky bez deklaracji wieku. Nie wiemy, ile ma lat. Być może więcej niż 4, ale świetnie ukryty alkohol, prawie 47%. Absolutnie nie odczuwam tutaj jakiejś młodości destylatu. To, co odczuwam, to taką oleistość, taką lekką mineralność. Powiedziałbym, że jakaś taka piwniczka, taki lekki funk. I mam wrażenie, że dzisiaj ta whisky podchodzi mi na nosie bardziej niż rok temu, kiedy robiłem film. Chociaż powiem szczerze, muszę aż sobie zobaczyć z ciekawości mój film z zeszłego roku. No gdzieś tutaj krąży teraz nad moim domem helikopter. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. A jeśli słyszycie, to proszę o wybaczenie, ale show must go on i idę dalej. No teraz mam więcej takich zielonych traw, takiej świeżej trawy, świeżej łąki, kwiatowości i cytrusy. Plus taka oleistość, mineralność. Dobrze, przejdę teraz na lewą stronę do głównego bohatera. O, ale pięknie, ale pięknie. Słuchajcie, ten dym, ten torf, no nie wiem, to jest Virgin Oak i to jest kolejny raz, kiedy podchodzę do Virgin Oaka i w pewnym momencie mam wrażenie, że tu jest coś więcej niż tylko po prostu dziewiczy dąb. Takie suszone, wędzone śliwki. Na pierwszym planie w tym momencie suszone, wędzone śliwki. Pięknie. Coś suszonych owoców. Jakby mi ktoś powiedział, że to jest beczka po PX-ie, albo ktoś mi powiedział, że to jest beczka po jakimś czerwonym winie, kupiłbym to. W tym momencie bym to kupił. Ten Virgin Oak zrobił tu świetną robotę. Fajny torf, fajny ten dymek, taki miękki, taki lekki, taki ogniskowy, taki słodki, pomieszany z karmelem. Nie wiem, z watą cukrową, z takim przypalonym cukrem. Marshmallows na ognisku, ale do tego troszeczkę takich owoców cytrusowych. Pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie. Nie oddam tej butelki i chyba pojadę tam osobiście i podziękuję temu właścicielowi za to polecenie.
A nie wiem, a może razem z nim wypijemy pod ramię. Dobrze, przejdę do Winaja. W mojej prawej ręce oryginalny Blednock. Sprawdźmy, jak jest na języku. Kurczę, ale jest fajnie. Jest oleisto, jest mineralnie, jest słodziutko. Mam dużo wanilii, kokos, troszeczkę gruszki, ale przede wszystkim zielone jabłko, łąka, kwiaty. Pięknie, naprawdę pięknie. 46,7%, świetnie ułożony alkohol, bardzo dobrze się pije, bardzo dobra whisky. I powiem to teraz z czystym sumieniem, tym razem mówię, polecam, polecam, polecam. Nie mam pojęcia, muszę zobaczyć mój film sprzed roku, czy też ją polecałem. Jeśli tak, to się cieszę, ale tym bardziej teraz, jeśli macie możliwość za 35 euro w promocji, kupcie, naprawdę warto. Warto skosztować Blednock. Wiem, to jest Lowland, ale uwierzcie mi, to jest region, który ma duży potencjał. Uwierzcie mi, te nowe destylarnie robią naprawdę zarąbisty destylat i świetną whisky. To nie jest ostatnia whisky z Lowland na moim kanale. Wręcz przeciwnie. Pięknie, pięknie. Świeżo, owocowo, zielone jabłko, łąka, cytrusy, lato. Nie wiem, może sierpień, tak troszeczkę koniec lata. Ale pięknie. Chociaż zielone jabłko, nie, to początek lata. Pięknie, jeszcze raz pięknie. Wrócę do głównego bohatera, do młodego smoka. No łatwiej mi powiedzieć młody smok niż Pitted Lingdaroch. Tak sobie wymyślili dla niezależnie zabutelkowanych wersji torfowych, że właśnie mają się tak nazywać. No ale co mi tam. Karmelowy torf, karmelowy dym. Dobra, ostatnie łyk i przejdę do podsumowania. Ja cię smolę. Wiecie co? Teraz bardzo ogniskowo, bardzo ailowo, no nie wiem jak to powiedzieć, przez momencik miałem tutaj teraz wrażenie, że mam coś z Kilchomana Mori. Oczywiście Mori jest jeszcze cięższy, jeszcze ciemniejszy, tam mamy ten syrop klonowy i nie tylko, świetna, zarąbista whisky, nie ma o czym mówić, ale coś z tego klimatu odkryłem teraz tutaj. Bardzo mi to podchodzi, bardzo mi to podchodzi. No co mam więcej powiedzieć? Przejdźmy do podsumowania i nie wiem, co mam powiedzieć w podsumowaniu. Praktycznie powiedziałem już wszystko. Dzisiejszym bohaterem, głównym bohaterem jest ten oto wypust od niezależnego botlera. Wyszło 168 butelek, niech sprawdzę. Tak, 168 butelek. Jest to single cask, jest to CS. Prawdopodobnie nie każdy z Was, nie każdy z nas będzie miał możliwość kupić tą butelkę, ale ja polecam tą butelkę. I nie tylko, że polecam po prostu tą butelkę i tą whisky, którą prawdopodobnie będzie ciężko dostać, ale chcę powiedzieć, że młody Blednock, młody torfowy Blednock pokazuje tylko, że ta destylarnia ma bardzo duży potencjał, że ta whisky jest dobra. Po prostu jest to niezależny bottling, który pokazuje, że można zabutelkować 4-letnią whisky w mocy 60,5% alkoholu i jest świetnie, jest dobrze, jest dojrzale. No słuchajcie, jako podsumowanie zrobię coś, czego jeszcze wcześniej nie robiłem. Po prostu, jako podsumowanie przeczytam to, co piszę tutaj na etykiecie, w mojej przetłumaczonej polskiej wersji, a w międzyczasie pokażę Wam po prostu tą etykietę przed kamerę. Nie wiem, czy to będzie widać. You'd never guess. Spodziewałeś się młodego, nieokiełznanego smoka, a znajdujesz zaskakująco dojrzałą, karmelowo-słodką, przyjemnie dymną, potężną, ale jednocześnie zbalansowaną whisky z Lowlands. I ja przychylam się jak najbardziej do tych słów. Myślę, że było to słychać, było to widać, że jest to whisky, która mi podchodzi. Czy to jest whisky, którą polecam? Jak najbardziej polecam. Czy cena jakoś się zgadza? Jak najbardziej. No i jak się domyślacie, nie oddałem tej whisky, jest tu ze mną i bardzo się cieszę z tego powodu. I mam taką nadzieję, że Wy również sięgacie po whisky z tego regionu, że odkrywacie tak jak ja Lowlands, że widzicie ten potencjał,
że tam naprawdę są fajne destylarnie, które robią naprawdę fajne wypusty, które warto sprawdzić. A jeśli nie chcecie tego sprawdzać osobiście, poniekąd będę Was tym wyręczał, bo tak jak już zapowiedziałem, to nie jest ostatnia whisky z Lowland na moim kanale. No i mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, że podbijacie moje filmy. Dziękuję za wszelkie komentarze i lajki pod moimi filmami. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!